Dzień dobry, witamy w studio festiwalowym, drugi dzień konferencji. Dzisiaj do studia zaprosiłem Magdę Mroczkowską. Dzień dobry. Z firmy POR. Za chwilę poproszę ją, żeby chwilę powiedziała o sobie, powiedziała o firmie. Jesteśmy świeżo po prezentacji Magdy dotyczącej wykorzystania sztucznej inteligencji w zakupach. A o czym było, to za chwilę. Magda, jakbyś mogła to opowiedzieć o swojej roli w POR i o POR, czym się zajmuje. Witam. Magda Mroczkowska. Ja pracuję w biurze zakupów i zajmuję się zakupami tak zwanymi indirect przede wszystkim, czyli zakupami, które są niezwiązane ze stricte z procesem budowlanym. Natomiast też jestem odpowiedzialna za procesy, narzędzia, też za wszelkiego rodzaju analizy, KPI, wszystko to, co dotyczy zakupów. Wszystko to, co dotyczy zakupów. Tak. To teraz tak, zadam pytanie. Całe miasto o tym mówi. Mamy ChatGPT, sztuczną inteligencję w zakupach. Ja jestem po tylu rozmowach z różnymi ludźmi, którzy chcą już mieć ChatGPT, czy właściwie chcą mieć sztuczną inteligencję, bo o ChatGPT za chwilę. Chcą mieć, pokażcie mi, wdróżcie mi, chcę to wykorzystywać. Zadajemy sobie pytanie, po co? Tych odpowiedzi dzisiaj nie ma. Natomiast sztuczna inteligencja, ChatGPT dla mnie w zakupach dzisiaj jest trochę jak Yeti. Wszyscy słyszeli, wszyscy opowiadają, nikt nie widział, nikt nie używał, nikt nie złapał. Magda używa już dzisiaj ChatGPT w swojej pracy. Magda za chwilę opowie nam o tym, jak można w sposób oczywiście przemyślany, bezpieczny i tak dalej, wykorzystywać tego typu technologie do pracy nad strategią zakupową. Tak jest. To zacznę od tego, że tak naprawdę my myślimy o wprowadzaniu w ogóle rozwiązań sztucznej inteligencji nie dla samej sztucznej inteligencji, tylko dlatego, żeby nam było wygodniej, szybciej, żeby tak naprawdę nam sztuczna inteligencja pomagała w naszej codziennej pracy. Natomiast tak, ja zaczęłam już stosować, można powiedzieć, takimi małymi kroczkami w pierwszej kolejności ChatGPT, bo on jest tak naprawdę można powiedzieć, dostępny dla wszystkich przy tworzeniu strategii zakupowej, z tego względu, że miałam się zajmować obszarem, który był dla mnie tak naprawdę nowy. Ja się do tej pory tego w ogóle nie zajmowałam i stwierdziłam, że no dobrze, wiadomo, biznes ma swoją wiedzę, no ale fajnie by było, żebym ja też tą wiedzę, żeby przyspieszyć tą krzywą uczenia trochę. Tak jest. W związku z tym stwierdziłam, że odpytam ChatGPT i dowiem się to, co on na to. Okej. No i jakie wyniki? Opowiedz trochę, w jaki sposób do tego podeszłaś. Rozumiem, że gdzieś też było, wiele organizacji zadaje dzisiaj pytania, czy można? Co z bezpieczeństwem danych? Czy w ogóle mogę do swojej pracy korzystać z tego typu narzędzi? Rozumiem, że tutaj gdzieś w ramach rozwoju funkcji zakupowych tego typu narzędzia u was zostały, no, powiem tak, dopuszczone, tak? To ja już odpowiem w ten sposób, że to jak my korzystamy na co dzień, ja na przykład w ogóle nie przekazuję żadnych informacji poufnych czatowi GPT, No dlatego że ja wiem o tym, że on się tego. uczy na tych informacjach, które ja przekazuję. W związku z tym ja mam inną metodę. To ja od niego chcę wyciągnąć informacje, co on wie, i porównuję to sobie z tą wiedzą, którą ja mam obok. W związku z tym i tak właśnie zastosowałam przy tworzeniu strategii zakupowej dla obszaru floty, że zapytałam go to, jak ty to widzisz, napisz mi strategię. Porównałam z tym, jaką my mamy, można powiedzieć, szkielet strategii zakupowej, jaka obowiązuje u nas w POR. I dopiero zaczęłam go dopytywać o elementy, które nie pojawiały się w jego propozycji. Zaczęłam, można powiedzieć, drążyć temat i dopytywać, to co jeszcze możesz mi powiedzieć, czacie GPT, w danym obszarze. Natomiast nie przekazuję tych informacji w żaden sposób, żadnych informacji poufnych nie przekazuję czatowi. Czyli pilotem jest człowiek, Zdecydowanie pyta, tak. podpowiada, nie zdajemy się w całości. Za chwilę też będę cię chciał zapytać o to, bo na prezentacji pokazałeś kilka bardzo fajnych case'ów i wręcz takich troszeczkę humorystycznych, więc chcę, żebyś się z nami też tym podzieliła, bo ja wszystkiego nie zapamiętałem, ale naprawdę proszę, żebyś się podzieliła tym, co cię gdzieś tam zaskoczyło, rozśmieszyło, może zdziwiło.
Tak, faktycznie z czatem GPT i w ogóle z tymi narzędziami AI sytuacja wygląda w ten sposób, że przede wszystkim to, co powiedziałeś wcześniej, że to człowiek decyduje, co potrzebuje, więc to człowiek musi wiedzieć, o co zapytać, żeby dostać informacje od czata GPT. Natomiast faktycznie w prezentacji używałam też programów, które tworzą obrazki, więc też pomogły mi w tym inne rozwiązania, nie tylko ChatGPT, ale czy Midjourney, czy Runway, Wisla, to są takie programy, które tak naprawdę można powiedzieć, one są dostępne dla każdego i każdy może stworzyć zdjęcie, jakiś obrazek, czy jakiś krótki filmik. Natomiast myślę, że mówisz też o halucynacjach, które się pojawiły u mnie w prezentacji. Faktycznie jest tak, że trzeba pamiętać, że w ogóle ten model językowy, czyli GPT, jest wytrenowany na określonej grupie danych z określoną ilością parametrów. Natomiast on nie ma takiej wiedzy, nie ma całej wiedzy. W związku z tym, a jak nie ma wiedzy, to on sobie dopowiada. W związku z tym takie śmieszne potrafi pokazać tak zwane halucynacje. I jedną z takich halucynacji, jeśli chodzi o CFM, czyli od skrót, który jest poprawnie Car Fleet Management, przetłumaczył to jako czyszczenie, folia, montaż. W związku z tym, to jest ważna wiedza. Wiedza po stronie operatora Absolutnie musi być. tak. Bezrefleksyjne przyjmowanie odpowiedzi, zdecydowanie nie. Również wykorzystując to na swoje własne potrzeby, nie tylko na potrzeby firmy, a przede wszystkim na potrzeby firmy, no to trzeba tą weryfikację. Absolutnie tak. Odpowiedzialność jest absolutnie po naszej stronie, po stronie człowieka i póki co to się nie zmieni. A powiedz Magda, w których obszarach, no bo wiem, że macie swoją krokową procedurę, proces przygotowywania strategii. Jakbyś mogła powiedzieć, w których obszarach najbardziej pomógł, a w których był zupełnie bezużyteczny? To znaczy, ja powiem tak, że w każdym obszarze pomógł troszkę. Okej. Natomiast najmniej muszę powiedzieć, że pomógł jak go zapytałam o analizę rynku dostawców, właśnie z tego względu, że dane, które ma dostępne, to jest do stycznia 2022, które nie odzwierciedlają tej rzeczywistości, którą mamy w tym momencie. W związku z tym tutaj już musiałam się posiłkować innymi źródłami, żeby zrobić tą analizę rynku. Jasne. Jakbyś mogła takie 3 hinty dla ludzi, którzy pracujących, opracowujących w firmach, tutaj skupiamy się akurat na tym obszarze naszym zakupowym. Takie 3 hinty od ciebie, pro i 3 hinty anty, czy 3 hinty, na co specjalnie należy zwrócić uwagę? Jeśli chodzi o takie podpowiedzi, takie pozytywne, to na pewno nie bać się z tego korzystać. Pamiętać o tym, że technologia, że ten gin został już wypuszczony z butelki i jego się nie da do tej butelki z powrotem zapakować. W związku z tym pamiętajmy o tym, że nie ma się co bać tej technologii. Bardziej bym powiedziała, żeby się oswajać i uczyć. Ale też bym powiedziała o odpowiedzialności, tak, że to, w jakim kierunku będzie się ta technologia rozwijać, to jest odpowiedzialność człowieka i pamiętajmy o tym, że tutaj, tak jak mówiłeś na początku, ja nie przekazuję żadnych informacji poufnych, chyba że będę mieć narzędzie wewnątrz organizacji, które będzie bezpieczne, to wtedy jest zupełnie inna sytuacja. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję Magdzie za tą naszą krótką rozmowę i rozwinięcie tematu prezentacji. Nie bójmy się korzystać z czata GPT, to po pierwsze, takie podsumowanie. Człowiek jako pilot, cały czas człowiek jako pilot. Weryfikujmy dane, które dostajemy, o które pytamy. I korzystajmy z własnej wiedzy. I to chyba tym podsumujmy naszą rozmowę. Dziękuję ślicznie. Zapraszam do kolejnych wystąpień. Dziękuję, Magda. Dziękuję.